W końcu Australia skorzystała z największego oręża, które ma. Wysłanie kogoś w języku angielskim z przeciętą piosenką. To dzisiaj już naprawdę nie jest szczyt. Jezu, jakie kocham coś takiego! Oj, to będzie pięknie brzmiało na żywo. Brakowało mi czegoś takiego w stawce tegorocznej Eurowizji. Australia będzie miała mnóstwo punktów od jurorów, a potem 20 punktów televotingu. I jestem przekonany, że będąc tam na żywo w Wiedniu, to będzie mój wyciskacz łez. Cześć wszystkim, tu Miechulec, witam Was w kolejnych reakcjach na piosenki z Eurowizji 2026, a dziś przychodzę do Was z reakcją na Australię, czyli Delta Goodrem z utworem Eclipse. I teraz standardowo pewnie zobaczę jakiś komentarz, dlaczego Australia bierze udział w Eurowizji, przecież nie leży w Europie. Nie, w tym filmie ja nie będę tłumaczył, dlaczego Australia jest na Eurowizji, skąd się wzięła, czy powinna, czy nie powinna brać udziału, ale w sumie tak sobie teraz myślę, że mógłbym nagrać jakiś taki film o faktach i mitach, albo największe żale Eurowizji. Dziś skupiamy się na muzyce. Australia wystawiła naprawdę bardzo znaną, topową wokalistkę w swoim kraju. Delta jest od ponad 20 lat obecna na australijskim i nie tylko rynku muzycznym, bo jej płyty czy jej single były doceniane nie tylko w Australii, ale także w Nowej Zelandii, w różnych krajach europejskich, w Kanadzie, tak więc rzeczywiście jest rozpoznawalna i ma za sobą taki mocniejszy okres. A teraz powraca z nową muzyką i będzie reprezentować Australię na Eurowizji. Sprawdźmy, czy Australia z Deltą Goodrem i z piosenką Eclipse ma w ogóle szansę myśleć o ponownym udziale w finale. Od 2 lat Australii w tym finale nie ma, więc na pewno też wyczekują na to, by jednak być w tym gronie finalistów. Ale zanim reakcję, to zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału. Lecimy po 30 000, a dzieje się i będzie się dziać jeszcze więcej, bo już we wtorek na kanale kolejne reakcje na piosenki jeszcze z weekendu. W środę ostatnie reakcje na piosenki z polskich preselekcji. W czwartek plebiscyt, więc naprawdę, słuchajcie, będzie się działo, a w międzyczasie też oczywiście na pewno reakcje na te piosenki, które będą się pojawiały. Tak więc bądźcie ze mną, a jeżeli spodobają Wam się te reakcje, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i podbicie tego filmu. A my lecimy, nie przedłużam, Delta Goodrem i Eclipse. Zapowiada się bardzo balladowo i super, ale mam nadzieję, że to będzie taka klasyczna ballada. Bardzo delikatnie, dużo wrażliwości, ale ona jest piękna. Piękna kobieta, naprawdę. Trochę jakbym cofnął się na Eurowizję te 10 lat temu, bo było dużo właśnie takich klasycznych produkcji. Jest podbicie. Piękne. Oho! A więc nie tylko ballada, jednak... Oj, to będzie pięknie brzmiało na żywo. Jeszcze jakaś taka oprawa, trochę monumentalna, ale minimalistyczna i będzie cacuszko. Teraz mamy taką zwrotkę up-tempo. Mi się bardziej podoba ta balladowa, ale fajnie, że ta piosenka się nam rozwija i mam nadzieję, że to jeszcze będzie się bardziej podbijało. Jest to wokal. Pięknie. To jest spokojnie piosenka, która mogłaby być na miejscu numer 1 w jakiejś playliście radiowej. Naprawdę, mam nadzieję, że sam występ na Eurowizji będzie w klimacie tego teledysku, oczywiście nie 1 do 1, ale że właśnie będzie taki minimalistyczny, a jednak taki bardzo szlachetny. Oho, budujemy to napięcie w bridge'u, mam nadzieję, że naprawdę ten ostatni refren to będzie petarda. Yes! One kiss! Jezu, jakie kocham coś takiego! Nie jest to może super nowoczesny utwór, ale tak, jest mega jakościowy.
Brakowało mi czegoś takiego w stawce tegorocznej Eurowizji. Wow! Nie, absolutnie jest moc. Absolutnie jest moc i no tak, w końcu Australia ma szansę na finał i to bardzo dobre miejsce w tym finale. W końcu Australia skorzystała z największego oręża, które ma, bo przez ostatnie kilka lat tak naprawdę wystawiała artystów, którzy byli mało znani, troszkę niszowi i o ile w 2024 roku spróbowała z Electric Fields, czyli postawiła na coś bardzo autentycznego, na swoje korzenie, co dla Europejczyków jest na pewno czymś innym, czymś nowym i to było też pewnego rodzaju super, no ale no to nas nie zagrzało. Myślę, że jakby Electric Fields reprezentowali Australię z tym utworem z 2020 roku, który był jeszcze bardziej dziwny, taki oryginalny, w ogóle abstrakcyjny, to może mieliby paradoksalnie większą szansę, a tutaj no niestety jakoś to nie porwało. A w końcu odkryli to, że ich siłą będą przede wszystkim topowe nazwiska. Bo jak sobie popatrzymy na ten australijski rynek muzyczny, to okaże się, że część tych twarzy naprawdę bardzo dobrze znamy nawet w Polsce. Może to nie są jakieś topowe gwiazdy tutaj w Polsce, w tym rozumieniu, że my je kojarzymy, znamy i słuchamy ich piosenek, ale ich piosenki w różnych latach przebijały się do nas, do Polski, były grane w radiostacjach, pojawiały się w internecie, więc to nie jest tak, że jakby Australia jest nam bardzo gdzieś tam odległa i fajnie, że w końcu sięgają po swoje takie naprawdę topowe gwiazdy, osoby, które rzeczywiście mają szansę zrobić różnicę na tej Eurowizji, bo wiecie, wysłanie kogoś w języku angielskim z przeciętą piosenką to dzisiaj już naprawdę nie jest szczyt i dzisiaj to nie jest recepta na sukces, bo jak widzimy w Eurowizji szukamy w ostatnich latach zupełnie czego innego. Szukamy właśnie oryginalności, jakiegoś własnego języka narodowego, jakichś melodii ludowych. Stąd może właśnie 2024 rok w Australii, natomiast 2026 to jest jednak powrót do takich korzeni, powrót do mocnej wokalistki z dobrej jakości popem, naprawdę świetną piosenką. Ja nawet gdzieś tam wierzę i liczę po cichu na to, że powtórzy się ten 2016 rok dla Australii, gdzie też wystawili podobny schemat, no i Dami Im przyniosła im drugie miejsce. Nie wiem, czy wygrają głosowanie jury, ale mam takie przeczucie, że to będzie bardzo wysoko u jurorów, bo też wiemy, że Delta Goodrem po prostu jest świetna wokalnie na żywo. A tam w tej piosence jest kilka takich momentów, gdzie trzeba jednak pokazać swoją skalę, gdzie jest moment na to, żeby wyciągnąć ten dźwięk jak najdłużej i pokazać właśnie swoją rozpiętość, więc to jest absolutnie super. Też ja widziałem taki krótki wywiad, co ona woli, a czego nie woli w kontekście Eurowizji i zapowiada się, że to, co jej się podoba na Eurowizji i myślę, że też co ona by chciała zrobić, no to właśnie taki spektakularny, monumentalny występ, co jak najbardziej pasuje do tego utworu. I jestem przekonany, że będąc tam na żywo w Wiedniu, to będzie mój wyciskacz łez. Po prostu ta piosenka ma w sobie jednak sporo emocjonalności. Ja to tak odbieram, że jest bardzo dużo różnych emocji. Jest tak fajnie zbudowana, że ona się tak rozkręca i ten ostatni refren jest kulminacyjny. Nie jest to może nic nowatorskiego, znowu to powtórzę, ale ja akurat bardzo lubię taki pop. Bardzo lubię takie piosenki i to jest gdzieś tam taki właśnie uśmiech do czasów sprzed 10-15 lat, ale w tym pozytywnym znaczeniu, kiedy tego typu utwory rzeczywiście rządziły na światowych rynkach muzycznych. Absolutnie strzał w dziesiątkę i naprawdę bardzo, bardzo liczę na to, że publiczność to doceni, żeby nie było jak zawsze, że Australia będzie miała mnóstwo punktów od jurorów, a potem 20 punktów televotingu, bo chyba po prostu kogoś tam no po prostu bo ta piosenka to jest moim zdaniem masterpiece, ta wokalistka jest świetna i życzyłbym sobie i chciałbym, żeby więcej tego typu utworów było i by inne kraje również stawiały po prostu na rozpoznawalne twarze z doświadczeniem, ze świetnym wokalem i z dobrymi produkcjami. A jak Tobie podoba się piosenka z Australii na Eurowizję 2026? Daj koniecznie znać w komentarzu, oceń utwór od 0 do 10 punktów, a ja przypomnę Ci oczywiście o subskrybowaniu kanału, lajkowaniu, podbijaniu tego filmu, a my widzimy się już niebawem w kolejnych reakcjach na Litwę i Serbię, bo te mam zaległe, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!